Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak korzystać legalnie z muzyki Scotta Buckley'a, gdyż ostatnio nastąpił mały update zasad korzystania z jego muzyki i o tym właśnie będzie ten program. Zapraszam Was serdecznie. Scott Buckley jest kompozytorem muzycznym i producentem. Jego muzyka jest całkowicie za darmo rozpowszechniana na licencji Creative Commons, czyli dozwolonego użytku. Do tej pory wszystko to działało, można było swobodnie korzystać z jego muzyki i nadal można swobodnie korzystać z jego muzyki, ale jednak na określonych zasadach. Te zasady się mocno nie zmieniły od ostatniego razu, jednak Scott Buckley musiał podjąć pewne kroki, jeżeli chodzi o ochronę własnej muzyki i o ochronę własnych utworów, gdyż okazało się, że niektórzy próbują wykraść jego muzykę, przypisać ją sobie i jeszcze do tego żądać przypisań swoich danych jako autora danej muzyki. W związku z tym Scott Buckley podjął pewne kroki i w porozumieniu z YouTube'em otrzymał inteligentny skan opisów jego filmów. W opisie filmu musicie zamieścić odpowiedni wpis odnośnie tego, kto jest autorem muzyki, jaki jest tytuł utworu i gdzie znaleźć jego źródło. Taka jest zasada Creative Commons i taka jest zasada dozwolonego użytku, jeżeli chodzi o korzystanie z muzyki Scotta Buckley'a. Jeżeli chodzi o jego utwory i jego twórczość, to odsyłam Was do innego filmu, gdzie ja to dokładnie opisywałem. W tym filmie opiszę Wam tylko i wyłącznie, jak legalnie korzystać z jego muzyki. Czyli tak, jeżeli pobieracie sobie utwór Scotta Buckley'a z jego strony internetowej, instalujecie go sobie w swoim filmie, trzeba wpisać odpowiedni przypis, który trzeba umieścić w opisie filmu. Wygląda to następująco, tak jak tutaj w tej chwili widzicie na ekranie, czyli tytuł utworu, kto jest kompozytorem, czyli by Scott Buckley, oraz jego link do jego strony, skąd można tę muzykę pobrać i ewentualnie zobaczyć jej jeszcze więcej. System ten został wdrożony teraz, na początku tego miesiąca. Jeżeli nie macie odpowiednich przypisów jego muzyki w opisie swojego filmu, no to możecie otrzymać teraz copyright claim, który wygląda następująco, czyli We are Era Music BV on behalf of Scott Buckley. I jeżeli macie tego typu wpis na swoim koncie, to znaczy, że użyliście muzyki Scotta Buckley'a, ale nie zdobyliście odpowiedniego przypisu. Teraz w jaki sposób ten copyright claim można zlikwidować, skoro jest to muzyka Creative Commons, więc można tego typu przypisy zlikwidować. Otóż w opisie filmu macie link do miejsca, gdzie należy złożyć taki copyright claim i w ciągu 24 do 48 godzin po wypełnieniu tego formularza powinien ten copyright claim zostać zlikwidowany. No niestety przy wdrażaniu nowych systemów zdarzają się również błędy i Scott Buckley również ma taki problem. Mianowicie firma, która wdrażała cały system, zaczęła nie od rejestracji w Content ID, że jest to muzyka Creative Commons, tylko zaczęła od rejestracji zastrzeżonych praw autorskich i w ten sposób zarejestrowali kilka utworów. Zaraz Wam pokażę, które to są utwory. Te utwory zostały zarejestrowane w Content ID jako zastrzeżone prawa autorskie, czyli Undertone, Growing Up, Childhood, Horizons, Jewel and Filaments. I pomimo tego, że będziecie mieli odpowiedni przypis, to te utwory również prawdopodobnie otrzymacie copyright claim na te utwory, pomimo że wszystkie Wasze wytyczne zostały wypełnione, czyli wszystkie Wasze obowiązki dotyczące muzyki Scotta Buckley'a, czyli odpowiedni przypis. No i niestety w związku z tym, że troszkę to potrwa, zanim się ta firma zorientowała, że źle wypełnia formularz Content ID do YouTube'a, jeżeli chodzi o muzykę Creative Commons, więc troszeczkę czasu zejdzie, zanim to zostanie zdjęte. Dlaczego możecie otrzymać copyright claim przy publikacji jego muzyki w swoich filmach? Otóż po pierwsze, że kredyt nie jest
zapisany, czyli jeżeli nie będzie odpowiedniego wpisu, bardzo szybko dostaniecie copyright claim na swoim filmie. Drugi punkt jest to taki, że wpisaliście odpowiedni przypis dotyczący tej muzyki, którą używacie, ale został on zrobiony trochę później. I trzeci to jest niewłaściwy wpis lub niezrozumiały dla systemu. Wpis musi być precyzyjny, jasny i dokładnie taki, jaki jest w jego systemie. Dla ułatwienia wszystkim całego tego procesu, przy pobieraniu muzyki z Scotta Buckleya, na jego stronie jest odpowiedni, do skopiowania odpowiedni link, który możecie od razu użyć w swoim filmie, w opisie filmu i wówczas wszystko będzie, że tak powiem, tak jak trzeba. Przy każdym utworze jest taki link do skopiowania. Jeżeli używacie 1, 2, 3 utwory, to musicie mieć 2, 3 odpowiednie wpisy do poszczególnych utworów na swoim filmie. W jaki sposób zlikwidować copyright claim? Bardzo prosto. Mianowicie umieszczamy najpierw w opisie filmu odpowiednie zdanie dotyczące przypisu do tego utworu i następnie wypełniamy formę i wówczas copyright claim zostanie zdjęty. Zachęcam do muzyki Scotta Buckleya, bo jest naprawdę fantastyczna. Uważam, że warto się nią zainteresować, tylko trzeba pamiętać o tych odpowiednich wpisach, aby legalnie korzystać z jego muzyki. Na marginesie dodam, że jeżeli ktoś ma konto bezpłatne, na YouTube nie ma monetyzacji, to nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o korzystanie z muzyki Scotta Buckleya. Natomiast jeżeli ktoś ma monetyzację, to Scott Buckley bardzo prosi o to, aby zrobić taki małą dotację poprzez system Patreon. Ja taką dotację mam zrobioną, gdyż chcę mieć, że tak powiem, spokojną głowę, jeżeli chodzi o korzystanie z muzyki Scotta Buckleya w moich filmach. A są to naprawdę groszowe sprawy, a pomaga muzykowi rozwijać się, no i ma z tego odpowiedni dochód. Jeżeli Wam się ten film podobał, bardzo proszę o subskrypcję, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, łapeczkę i odpowiedni komentarz. Będę bardzo szczęśliwy z tego powodu, że ktoś interesuje się moim kanałem, a to pomaga mi rozwijać się na przyszłość. Także to wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.